czasie II wojny światowej w Starej Kuźnicy, jest to obecnie część dzielnicy Halemba w Rudzie Śląskiej, znajdował się obóz pracy, obóz jeniecki i podobóz KL Auschwitz III, Arbeitslager Althama. W 1940 roku Niemcy rozpoczynają budowę obiektów przemysłowych na terenie Starej Kuźnicy. W ten sposób powstanie obóz pracy przymusowej dla polskiej ludności wypędzonej z Wielkopolski. Ci Polacy zostaną zatrudnieni przy budowie elektrowni Halemba. Polscy robotnicy przymusowi zamieszkują w barakach. W 1941 roku Polacy zostaną przeniesieni z baraków do innych pomieszczeń, a w ich miejsce zajmą w drugiej połowie tego roku jeńcy radzieccy. Baraki zostaną otoczone drutem kolczastym i powstanie obóz jeniecki dla żołnierzy radzieckich. W 1943 roku do obozu zostaną przywiezieni jeńcy włoscy. Około 100 żołnierzy z armii generała Pietra Badoglio, którzy zostali wzięci do niewoli przez Niemców. Ubrani w ciemnozielone mundury, cieszący się pewną swobodą, a zarazem sympatią mieszkańców Halemby. Często widywano ich w restauracji u Golasza. Jeden z Włochów był artystą malarzem i namalował tamże obrazy ze scenami myśliwskimi. Kilkunastu opuściło obóz po ucieczce jego strażników. Kiedy wkroczyła Armia Czerwona, 8 jeńców ukrywających się w piwnicach domów Halemby przy ulicy Halemskiej 14, 1 maja 14, Rybnickiej zostało rozstrzelanych przez żołnierzy sowieckich. Uratowało się kilku, którzy schronili się m.in. na probostwie parafii Matki Boskiej Różańcowej oraz w domu muskietorza przy ulicy Kłodnickiej. Po zakończeniu II wojny światowej w Halembie zdarzały się przypadki małżeństw polsko-włoskich. W Starej Kuźni znajdował się również podobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz III Arbeitslager Althama. Pierwszych więźniów osadzono w połowie września 1944 roku. Na początku października stan wynosił około 500 osób. W większości Żydów z Polski, głównie getta łódzkiego, Francji, Węgier, Czechosłowacji i Austrii. Przebywali w 8 drewnianych barakach, zamieszkiwanych wcześniej przez włoskich jeńców, otoczonych podwójnym ogrodzeniem z drutu kolczastego, którego wewnętrzny krąg był pod napięciem elektrycznym. Więźniowie pracowali przy budowie elektrowni, kopali fundamenty, rowy melioracyjne, kładli kable i tym podobnie. Kierownikiem obozu był SS-Oberscharführer Hans Mirbet. SS-manów w miejscach pracy więźniów wspierali starsi wiekiem rezerwiści Wehrmachtu, Kriegsmarine czy wartownicy ze Straży Przemysłowej. Ogółem w obozie filii Auschwitz zmarło co najmniej 20 więźniów. Liczby więźniów wywiezionych do Birkenau nie udało się ustalić. Wobec ofensywy Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku większość więźniów obozu ewakuowano pieszo do Gliwic, a następnie koleją do innych obozów koncentracyjnych. Kilkudziesięciu, których w Starej Kuźni pozostawiono, zostało wyzwolonych przez żołnierzy sowieckich. Po zakończeniu II wojny światowej obóz stał się kolejnym obozem pracy, tym razem komunistycznym. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.